tamto mi się chce wryć moją kolejkę. Dobra, włączymy sobie coś. Pokażę wam w ogóle co ja słucham sobie u siebie. No więc ja lubię sobie posłuchać mieszanki. Widzicie, tu są utwory Olgi Tokarczuk. Wiadomo, nasza polska noblistka. Warto znać jej dzieła. Tutaj historia Polski. Też warto wiedzieć co nieco o swoim kraju, albo może trochę więcej. Tu jakieś takie rzeczy związane z rozwojem. To jest też ciekawa książka. W tej książce powiedzieli, że ludzie się martwią, a w 90 paru procentach rzeczy, o które się martwimy, nigdy się nie spełniają i to jest prawda. I ta książka mi pomogła trochę zmienić podejście do życia. Tutaj o motoryzacji, to jest bardzo fajna książka. To lektury. Tego chyba nigdy nie dosłuchałam. Droga 66 też bardzo fajna. To jest też bardzo fajny dom pod biegunem. Ta dziewczynie z Krakowa, w zasadzie chyba małżeństwie, jeżeli dobrze pamiętam, którzy pierwszy na północy, później na biegunie południowym pracowali, a to już była inna książka. Ale wiecie co? Dobra, jak zaczęłam rozmawiać przez telefon, to się rampa zmieniła. Cofamy teraz pod rampę. Dawniej dosyć dużo czytałam w trasie i nawet teraz zawsze mam ze sobą jakąś papierową książkę, ale prawda jest taka, że brakuje mi na to czasu. Szczególnie, że pracuję dużo wzrokiem, kilkanaście godzin dziennie za kierownicą, jeszcze przed telefonem, później też na socjalach, więc staram się tak jak tylko mogę oszczędzać wzrok. Dlatego raczej słucham audiobooków w trasie, do czego i Was zachęcam. A teraz jest do tego świetna okazja, żeby spróbować, bo na hasło Iwona macie darmowy, 30-dniowy dostęp do klubu Audioteka. Zostawiam Wam pod spodem linka, sprawdźcie sobie. A na start już macie ponad 12 000 różnych książek do spróbowania. Jak Wam będzie podchodzić? Generalnie w naszej pracy jest dużo takiego stresu i gonitwy, więc jak już się w końcu uda poładować, zrobić wszystko to, co jest do zrobienia, wyjechać w trasę, wysłuchać sobie swojej ulubionej muzyki, nacieszyć się ciszą i droga jest wciąż daleka, no to jest ten moment, kiedy dobrze jest sobie odpalić jakiegoś audiobooka. Opcji macie mega dużo, bo w audiotece macie przeróżne formaty, różne długości, różne gatunki, począwszy od super produkcji, w której grają przeróżni aktorzy, jest świetnie skomponowana muzyka i gdy się słucha tego, to w zasadzie się wydaje, że ogląda się film, obrazy się robi w głowie, poprzez audioseriale, autorskie podcasty i zwykłe audiobooki. Kryminały, sensacja, horror, psychologia, biznes, rozrywka, romanse, literatura faktu, biografię, czego dusza zapragnie. Biblioteka audioteki jest absolutnie gigantyczna i jestem przekonana, że każdy znajdzie sobie coś dla siebie, choćby na start. Jest na przykład dużo książek o motoryzacji. Ja swego czasu sobie słuchałam, tak żeby znać historię motoryzacji. Mega fajne jest też to, że możecie pobrać sobie książki, które chcielibyście przesłuchać jeszcze jak jesteście na przykład w domu, czy jak macie dostęp do Wi-Fi, tak żeby sobie nie tracić internetu w roamingu. Mi dawniej audiobooki kojarzyły się przede wszystkim z rozrywką, ale jak sobie kupiłam audiotekę jeszcze lata temu, to okazało się, że właśnie postawiłam na początku na jakiś rozwój, więc raz, że audiobooki to rozrywka, ale nie tylko, bo tak samo możemy słuchać dużo o świecie, poszerzać horyzonty, ukierunkować się w jakiejś pasji, być może odnaleźć sobie jakąś pasję i spędzać czas na słuchaniu podcastów, audiobooków, na temat jakiejś naszej pobocznej pasji. No i muszę przyznać, że mam tutaj też taką ciekawą propozycję, bo wydaje mi się, że wielu z Was jest tutaj ojcami, którzy jednak spędzają dużo życia w trasie i być może czasami jest tak, że macie trochę jakiś tam problem znaleźć wspólny temat z dzieckiem. I ja sobie tutaj przypominam właśnie, jak swego czasu, też kilka lat temu, jeszcze moja kuzynka pisała pracę licencjacką i coś tam mnie pytała, ja już nie pamiętałam, o co chodziło w książkach, które pojawiały się w jej pracy i sobie ściągnęłam wtedy na szybko te książki. Były w wersji polskiej na audiotece, przesłuchałam sobie i wiecie, już miałam podstawę do tego, żeby jakoś tam rozmawiać z nią, więc to jest fajnie i popatrzcie, Wy też sobie możecie przesłuchać na przykład lektury swoich dzieci. Dzieci nigdy nie lubią lektur, ja też nie lubiłam, powiem Wam szczerze, nie lubiłam książek jak byłam w podstawówce, w liceum też nie było lepiej. W gimnazjum jeszcze coś tam czytałam, dopiero później jak zaczęłam pracować, dopiero zaczęłam lubić czytanie, więc to jest ciekawe. I tak sobie właśnie też pomyślałam, że to może być jakiś taki fajny punkt, że przesłuchacie sobie lektury dzieci, zawsze macie jakiś punkt zaczepienia. A jak dziecko będzie mówić, że ta lektura jest głupia, to zawsze możecie powiedzieć: wcale nie jest taka głupia, ja słuchałem i wcale nie jest taka głupia. To co tam masz w tym zadaniu? Czego nie rozumiesz? Więc
Wydaje mi się, że to jest taka fajna opcja na dodatkowy jakiś czas z dzieckiem. No i zawsze będziecie w stanie pomóc im z zadaniem domowym. A być może myślicie o jakimś swoim biznesie. Jesteście teraz na etapie zbierania pieniędzy na start, więc też warto jest poświęcić sobie czas na naukę, na to, żeby jak najwięcej się dowiedzieć, jakie błędy najczęściej się pojawiają w biznesie, o którym myślicie, i przygotować się do tego, tak, żeby stawić czoła problemom, zanim się jeszcze pojawiają. No i jeżeli nie lubicie stać w korkach i potrzebujecie odstresowania, to też zachęcam do słuchania audiobooków. To naprawdę wciąga i naprawdę dobry audiobook naprawdę potrafi uspokoić i wyciągnąć myśli z tych jakichś takich nerwowych sytuacji życiowych. Także zapraszam do audioteki, pod spodem zostawiam Wam linka, tak powiedziałam Wam wcześniej. Aktywujcie sobie koniecznie kod Iwona, wtedy przez 30 dni próbujecie sobie za darmo. Macie dostęp do klubu audioteki, tak Wam wcześniej powiedziałam, to jest ponad 12 000 różnych audiobooków, no więc jest z czego wybierać na start. Co dodatkowego ma jeszcze to członkostwo w klubie audioteki? Tak już wcześniej powiedziałam, ponad 12 000 różnych audiobooków. Po drugie, macie wcześniejszy dostęp do premier. I po trzecie jeszcze, jak będziecie chcieli sobie kupować jakieś audiobooki na własność, to zawsze jest ta sama cena, 19,90. Jak słuchacie audiobooków, to wiecie, że te ceny są zazwyczaj 2 razy wyższe i tych audiobooków po 19,90 jest ponad 17 000. Jest ich dużo i one zostają już na zawsze. Jak patrzę na swoją aplikację, to mam tych książek trochę. No i to by było tyle. Sprawdźcie w linku, jak Wam się będzie podobać. Jestem mega ciekawa, czego Wy słuchacie w trasie. Bo na pewno słuchacie. A jak nie słuchacie, to spróbujcie. Nie pożałujecie. Wolwi, nie? A wiecie co? Że nawet że jakiś fajny audiobook to jest zawsze też opcja w ogóle do poduszki, jeżeli nie możecie zasnąć w ciągu dnia po nocce. A jeżeli chcecie na jakąś drzemkę, to w ogóle aplikacja ma opcję ustawiania drzemki. To jest ciekawe, żeby nie zasnąć. A jak wiecie, że zasypiacie przy audiobookach, to ustawiacie drzemkę. No to cześć. Wiecie co? Pierwszy raz w Europie dostałam na załadunku wyprawkę. Cały pudło teraz. Dobra. No dobra, załadunek w trakcie. Ja sobie posłucham, wiecie czego? Posłucham sobie świetnej, super produkcji. Albo dobra, nie wiem, że świetnej, to się dopiero okaże, ale powiem Wam, że to jest taka super produkcja, że moja siostra, jak sobie ją włączyła, to jak dom był po remoncie, jej się nie chciało sprzątać, to wysprzątała cały dom i jeszcze się superprodukcja nie skończyła, więc poszła sprzątać garaż i superprodukcja dalej się nie skończyła, więc posprzątała jeszcze auto. Kobieta posprzątała sobie auto, więc generalnie zamierzam teraz posłuchać tej super produkcji pod tytułem Filary Ziemi. Tylko muszę uważać, bo mam 730 km do celu, żebym przypadkiem nie zapomniała się rozładować i nie zajechała od razu do Monachium na Baumę. Na targi. Jak to jest taka książka? Dobra, Filary Ziemi. Tak wygląda. Moja siostra poleca. Ja będę słuchać po drodze. Powiem Wam. Wolwi, poproszę Filary Ziemi. To. Część pierwsza, lata 1123-1136. Reżyseria Szymon Kuśmider. Narrator Krzysztof Gosztyła. Fajnie. W rolach głównych Katarzyna Herman, Ken Follett. No, chyba że się lubicie bać, to sobie poszukajcie horrorów. Albo jeżeli lubicie dociekać, to poszukajcie sobie kryminałów. Mi wystarczy, że pracuję w transporcie i jestem przewoźnikiem. Starczy mi emocji i strachu. Rumaku. A za nim jechał wóz z więźniem, zaprzężony w wołu. Za wozem postępowali 3 jeźdźcy. Wszyscy uczestniczyli w rozprawie, która odbyła się poprzedniego dnia w nawie kościoła. Ksiądz złapał złodzieja na gorącym uczynku. Skazaniec zwykle był złodziejem, a oni złodziei nie Mieli rozrywki, co? No nic, zapraszam Was na
stronę audioteki, ściągnijcie sobie aplikację, wypróbujcie przez 30 dni za darmo. Tylko pamiętajcie, że będzie za darmo, tylko jak aktywujecie tę promocję kodem Iwona. Do zobaczenia na trasie, do usłyszenia na audiotece. Ciao!